Basiu, szkoda, że znaliśmy się tak krótko, a przynajmniej tak krótko przed dniem Twojej śmierci, bo zostaniesz w mojej pamięci na pewno do dnia mojej śmierci. Biegliśmy razem tylko 5 godzin, ale zainspirowałaś mnie na całe życie. Ten film jest ku Twojej czci, Basiu. Zebrałem Twoich przyjaciół z tras biegowych i będziemy razem Cię wspominali. Pamięć jest zawodna, a ten film i historia Twoich dokonań przetrwa lata. Poznałem Basię w latach 90., kiedy tutaj przybyła do swoich dzieci i dla lepszego życia, do pracy, żeby zarabiać pieniądze. Latem 1997 roku polubiliśmy się. W sierpniu towarzyszyła mi w treningu biegowym, a we wrześniu 1997 roku przebiegła swój pierwszy półmaraton. W październiku drugi półmaraton i w listopadzie swój pierwszy cały maraton. A powiedz jeszcze, Basiu, coś o dzisiejszym dniu. Pamiętam, to był rok 2001, kiedy po raz pierwszy spotkałem się z Basią i zaproponowała, czy gmina nie mogłaby na swoim terenie w ramach Dni Jelcza-Laskowic zorganizować maratonu. No nie ukrywam, że dla mnie to było wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Basia powiedziała, co należy zrobić. I tak 1 maja 2002 roku odbył się pierwszy maraton w Jelczu-Laskowicach z udziałem Barbary Szlachetki i zaznaczę, że był to pierwszy maraton po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od czego to wszystko się zaczęło? W moim przypadku od Tadeusza Spychalskiego. W sierpniu 2004 roku przejeżdżałem rowerem przez Gdańsk Główny i zobaczyłem biegaczy. Z ciekawości zapytałem przypadkowego człowieka, co to za dziwna akcja i jak się biega. Okazało się, że jest to maraton Solidarności. Dzięki niemu zacząłem moją przygodę z maratonami. Razem z tatkiem pojechałem do Bełchatowa w 2005 roku na 100. maraton Wojtka Gruszczyńskiego. To właśnie tam się poznaliśmy. Cześć Barbara. Pamiętam, jak Ciebie kiedyś pierwszy raz spotkałem. To było w biegu 48 godzin w Kolonii w Niemczech. Pamiętam, jak dowiedziałem się, że jeszcze jednak ktoś z Polski biegnie, akurat to byłaś Ty. Ty byłaś wtedy ze swoją córką Kasią i z chłopakiem. Oni jeszcze nie byli pełnoletni. No, bieg ten polegał na przebiegnięciu odległość między jednym mostem a drugim przez 2 doby, 48 godzin. Zajęłem 4. miejsce na tym biegu. To był taki mój życiowy sukces. Przebiegłem wtedy 333 km i kilkaset metrów. I wtedy pamiętam, Twoje dzieci też się zaangażowały w ten bieg. Mamo, z chwilą, gdy rozpoczęłaś swoje bieganie, było to dla mnie czymś nowym, czymś wyjątkowym, czymś nieznanym. Z początku nie pojmowałam, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Nowe buty do biegania, koszulki do biegania, rzeczy sportowe. Cieszyło to bardzo oko. Ja z punktu widzenia małej dziewczynki cieszyłam się chyba najbardziej. Tak naprawdę ja sama nigdy się nie zastanawiałam nad swoim bieganiem, gdyż w szkole byłam okropnym leniuchem, jeśli chodzi o uprawianie sportu, ale właśnie dzięki Tobie zobaczyłam, że sport potrafi być przyjemny, potrafi odprężać i przede wszystkim potrafi dawać radość w życiu. Każdego weekendu podróżowaliśmy wspólnie z moimi znajomymi biegaczami samochodem po Niemczech, Danii, Francji i Hiszpanii.
Zawsze mi towarzyszyła. Chciała poznać wszystkie kraje. Bardzo szybko stwierdziliśmy, że to naprawdę biegowy talent stworzony do maratonów, a nawet ultramaratonów. Przy tym odnajdywała coraz to więcej radości z biegania i spędzała jak najwięcej weekendów z nami. Dzisiaj jest 17 maja. Wyjątkowy dzień. Pierwszy PZU Maraton w Gdańsku i rocznica Twoich urodzin. To dzisiaj, Basiu, biegnę specjalnie dla Ciebie. Będę przez cały maraton myślał o Tobie i wszyscy będą mogli się dowiedzieć, kto to jest Basia Szlachetka. Cześć Basiu, dopiero jestem po maratonie i myślałem o Tobie, szkoda, że Cię nie było. Droga Basiu, mam zawsze Ciebie w swoim sercu i słyszę Twoje słowo, kochanie. Zawsze się uśmiechałaś, pozdrawiałaś każdego zawodnika. Kiedy biegnę w Krakowie, Wrocławiu, a zwłaszcza w Wielczu-Laskowicach, jesteś ze mną. Uśmiechasz się, wspierasz w trudnych momentach. Dzisiaj w Wielczu-Laskowicach to już 10. raz bez Ciebie. Bez Ciebie, ale jednak z Tobą. Jak dobrze, że jest z nami Twoja następczyni, Kasia, o którą tak się martwiłaś, opowiadając często na wspólnych biegach. Dziś już możesz być spokojna. Ona jest już dorosła, przybliża nam Twój obraz, sprawia, że i Ty jesteś z nami. Buziaki dla wszystkich! Basiu, Twoja córeczka poszła w Twoje ślady i prowadzi dalej ten maraton Wielczu-Laskowice i ma już 55 maratonów przebiegniętych. To jest wspaniałe. Biegnę dzisiaj po życiówkę, Boże! Warunki są super. Wspominam nasze pierwsze spotkanie. Pamiętam jak dzisiaj. Było to 18 sierpnia 2002 roku w Toruniu. Był to 150. maraton Tatka Spychalskiego i 50. maraton Jurka Staskiego. Jestem bardzo dumny, że osobiście przyjechałaś do mnie na Top Cross Maraton. Akurat dzisiaj, co mówię, to jest 14. Pamiętam bardzo dobrze, że się znałaś z Jurkiem Stawskim. Akurat jesteś na zdjęciach, jak w Toruniu byłaś z nami. Też było wesoło, nie powiem. Narodził się nasz plan przebiegnięcia maratonu na Antarktydzie. Było to nasze największe marzenie, do którego chcieliśmy dążyć. Znałem Basię wcześniej z reklam telewizyjnych. Wiedziałem, że jest mieszkanką Mielca-Laskowicz, aczkolwiek nie znałem jej osobiście. Dzień dobry. Takiego wszystkiego uważam jest za gościowego, za to nie patrzę, nie tylko to, że na kiedy wylecę zawsze swoje konie, moje konie, zagrano wszystkie dziewczyny zasiekone. To było 100 słów. To jest to. 325,5. Muzyka to dla mnie wolność, ponieważ tam mogę zrobić wszystko. Wspinam się, bo lubię. Wspinam się, bo jest to całe moje życie. Ja robię to inaczej. Ja lepiej się czuję w przestworze. Miałam 42 lata, gdy zaczęłam biegać. Kocham biegać i do dzisiaj się nie mogę zatrzymać. A teraz Formuła 1. 15 lat temu poznałem Basię. Jaki to był taki sympatyczny moment. Dla mnie też był bardzo ważny, bo to była moja pierwsza praca jako reżyser filmów reklamowych w Polsce. Mimo to, że ja już mam ponad 50 lat w tym fachu, były to filmy dla Ery, dla telefonów komórkowych Ery. No i tak myśmy się poznali. I ona pokazała ten swój dar, ten optymizm i ten entuzjazm. No i mimo to, że to były sceny bardzo krótkie, no, to co ona mówiła, to kamera łapie te emocje ludzkie. No i tak to było. Nagraliśmy te filmy, no i ja tylko mogę powiedzieć dziękuję Basiu, bardzo dziękuję Ci. Jestem Kuba. Jacek. Jan Łukasz. Basia. Co tydzień przypominam sobie Ciebie
Tak się składa, że widuję Twoje nazwisko na witrażu, który ufundowałaś. W końcu jesteśmy z jednej parafii. Pani Basiu, pamiętam Panią zawsze, kiedy Pani przychodziła do naszego kościoła. Zawsze modliła się, kiedy przyjeżdżała na święta, czy to święta wielkanocne, czy to święta Bożego Narodzenia. A kiedy zaczęły być fundowane witraże, wtedy Pani przyszła i pytała, czy mogłabym ze swoją rodziną ufundować taki witraż, żeby coś po mnie zostało w kościele. I tak się też stało. Ja Ci powiedziałem, bo tak się przejmowałem ludźmi, że wiesz, kim ja jestem, taki z przeszłości, miałem zatargi z policją, później piłem, jestem alkoholikiem niepijącym. Już w takiej depresji byłem trochę i teraz zacząłem biegać, a Ty mówisz, to jest nic, nie przejmuj się tak ludźmi, jesteś miły, sympatyczny i ważne, że biegasz i nie pijesz i ja jeszcze Cię wspomogę bieganiem. I to było dla mnie piękne i cudowne, że taka istota mi taka znana tak mówi. I do dziś mi te słowa utkwiły tak w pamięci i właśnie dlatego dobrze mi się biega i myślami zawsze jestem z Tobą. Byłaś zachwycona tym moim maratonem, który pokonałem na statku w 1987 roku. Powiedziałaś, lubię wariatów, a to co zrobiłeś to wariactwo. No i Basiu, moje wariactwo to takie malutkie w stosunku do Twoich osiągnięć. Kroczyłaś maraton za maratonem, spotykaliśmy się pamiętam, w Wrocławiu, przebiliśmy razem obok siebie cały maraton i jeszcze osobiście zaprosiłaś nas na ten bieg w Hamburgu, w tunelu. Byłem wtedy z Krzysiem Bartkiewiczem. To polegało na tym, że się cały maraton biegło tam ileś 10 metrów pod wodą. Miałam wielką przyjemność spotykać Basię Szlachetkę na trasach. Była dla mnie wielką gwiazdą. Chodziły o niej opowieści, że jest wspaniała i niedościgniona. I tak rzeczywiście było. Jestem w trakcie projektu 366 maratonów. Wspominam, Basia, Ciebie jako dobrego przyjaciela biegowego. Żeśmy biegli w Grecji na Spartatlonie. Biegaliśmy z Japończykami, z Niemcami, z Duńczykami. Bardzo mile wspominam w hotelu Londyn nasze tańce. To są miłe wspomnienia, które naprawdę zostały w mojej pamięci. I myślę, że na pewno dużo biegaczy nauczyło od Ciebie się charakteru, jak kolega Paduch Piotr, co z nami był, Wojtek Pismienko Święty już też pamięci, co też z Tobą jest tam gdzieś daleko i myślę, że oni właśnie są takim odzwierciedleniem tych naszych miłych czasów. Uczyłaś mnie tego kunsztu biegowego, który teraz mi się dobrze przydaje. Najpierw o Tobie usłyszałem od Tadzia Spychalskiego, że biegniesz w różnych ciekawych biegach, że robisz rekord do Księgi Guinnessa, 1 maraton co tydzień. Zaciekawiłaś mnie bardzo. Na każdym zdjęciu inne. Pamiętam jak dziś, gdy wszedłem do Twojego pokoju i zobaczyłem trofea, te medale, puchary. I największe wrażenie było, kiedy pokazałaś mi Księgę Rekordów Guinnessa z wpisem
52 maratony w 52 tygodnie. Coś niesamowitego i wtedy zrozumiałem, jaka Ty jesteś mocna i jak mi do Ciebie dużo brakuje. Na deser naszego spotkania puściłaś mi film z biegu w Holandii, 72-godzinny bieg. To już mnie dokładnie rozłożyło, bo to, co opowiadałaś o biegach 24-godzinnych, było dla mnie kosmosem, a 72-godzinny bieg to było coś, czego nie potrafiłem sobie wyobrazić. Pamiętam, na tej kasecie to był bieg 72-godzinny. Ty czekałaś, aż oficjalnie zostanie on pokazany w telewizji. Basia Szlachetka? A, Flotten Barbara, fruwająca Basia. Ungefähr 24 Stunden war das, ja? Haben wir gesagt, das war ganz groß und der hast dann einen Traum am Kopf. Przyjechałem do Jelcza-Laskowic zrobić reportaż telewizyjny o Basi. Pierwsze spotkanie, pierwsze wrażenie. Ja jestem pełen emocji, ale Basia to jeszcze większa emocja. Ona nie chodzi po ziemi, ona fruwa. Zrobiliśmy ten reportaż, ale w trakcie Basia powiedziała, że wystartuje niedługo w 72-godzinnym biegu w Holandii. I nagle mi wszystko załomotało w głowie. Co? 72-godzinny maraton? Przecież to bieg po śmierci. Zafascynował mnie temat, postanowiłem zrobić film dokumentalny, napisałem pełen emocji scenariusz, przekonałem do tego filmu jednego z najlepszych autorów zdjęć w telewizji polskiej i pojechaliśmy do Holandii. Zaczął się bieg i w tym momencie skończył się mój wymyślony scenariusz. Basia wszystko zmieniła. Zobaczyłem człowieka, kobietę pełną wahań, pytań, wątpliwości, ale kobietę, która nie traci z oczu właściwego celu. I powstał kameralny film o kobiecie, która znalazła się w ekstremalnej sytuacji. No i ja też znalazłem się w sytuacji ekstremalnej. Basia powiedziała, ja muszę i biegła 4 dni i 3 noce. Ja też musiałem i w tym czasie nie spałem. Natomiast nie mogłem tego żądać od ekipy zdjęciowej. Oni musieli znaleźć chwilę czasu na sen. A tutaj zmienna pogoda. Jednego dnia chłód i deszcz, drugiego słońce i piekielny upał, trzeciego tumany mgły i nie wiadomo, co się zdarzy. Ten bieg zmienił Basię i w filmie udało mi się to pokazać. Ale też to wydarzenie miało wpływ na mnie. Nauczyłem się o wielkich emocjach mówić szeptem, żeby ludzie lepiej słyszeli. Jestem pewny, że nie było takiego duetu, jaki stworzyliśmy we dwójkę. Kiedy dobiegałem do Ciebie i padało to stwierdzenie, że jesteś zmęczona, nie dajesz rady, że jest Ci ciężko i odwrotnie, bez względu na wszystko, bez względu na czas, czy to było 10 minut, czy to było pół godziny, czy to była godzina, truchtaliśmy razem, aż do momentu, kiedy któreś z nas powiedziało, że już jest okej, fajnie, dam radę, biegnij. I tak do następnego spotkania. I tak potrafiliśmy przez te 24, 48 czy nawet 72 godziny cały czas na trasie kontrolować siebie i się wzajemnie pilnować. W 2003 roku, kiedy chciałem pobiec w każdym polskim maratonie, jaki był, było wtedy 19 maratonów w Polsce, zaliczyłem je wszystkie. No i jeden z tych ważniejszych u Ciebie, w Jelczu-Laskowicach. Pamiętasz, jak potem umawialiśmy się na maraton
do Rzymu. Bardzo się cieszyłem, że tam się spotkamy. Opowiadałaś mi, że masz fantastyczne zdjęcie, jak wpadamy razem na metę i trzymamy się na ręce. Trochę nie mieściło mi się w głowie, ile jesteś w stanie dokonać. Co jakiś czas dowiadywałem się o Twoich kolejnych rekordach. A najlepsze jest to, że same rekordy nie były celem. Po prostu była to dla Ciebie przyjemność. Mieszkałaś kiedyś przy ulicy Grabskiego. Pamiętam, jak Cię tam odwiedzałem. Pokazywałaś mi swoje trofea. Maraton przez pustynię Sahara, bieg na 100 km między piramidami, bieg 48-godzinny w Wielkiej Brytanii i wiele, wiele innych. Dla nas zawsze będziesz polskim Forrestem Gumpem. Tak jak on, w dzieciństwie cierpiałaś bowiem na niedowład nóg. Dziewczynka ledwie chodziła, a dzisiaj na tych swoich drobnych nóżkach śmiga po całym świecie, a przy tym twoje rekordy miały w sobie coś ze zdobywania kosmosu. Przecierałaś szlaki dotąd dziewicze. To, co wiemy dzisiaj o możliwościach ludzkiego organizmu, nie byłoby tak poznane, gdybyś ty nie pokazała wtedy światu, jak wytrzymały jest kobiecy organizm. To podziałało na moją wyobraźnię. Chapeau bas. Od 15 listopada 1997 roku do 14 listopada 1998 roku ustanowiła swój pierwszy rekord z wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa. 52 maratony przebiegnięte w ciągu jednego roku, a więc średnio 1 maraton na tydzień. Następnie zdobyła swój drugi rekord Guinnessa za 100 maratonów w ciągu 101 tygodni. Po 2 latach przebiegła swój pierwszy bieg 24-godzinny, gdzie ustanowiła rekord w swojej klasie. W kolejnym roku biegania zrobiła swój pierwszy bieg 48-godzinny, gdzie znalazła się w światowej czołówce. Wspominam to nasze pierwsze spotkanie, kiedy jechaliśmy na bieg 48-godzinny do Brna. Przypominam sobie te chwile, jak męczyliśmy się przez 48 godzin biegając w kółko, a później to naszą ogromną radość, kiedy razem staliśmy na podium i to było cudowne przeżycie. Szkoda, że trwało to tak krótko, chociaż to się wydaje 48 godzin to bardzo długo. Zszokowało mnie jednak to, że pomiędzy licznymi startami w ogóle nie trenowałaś. Czy więc twoje rekordy były wynikiem niesamowitego talentu, czy może daru Bożego? Bo jako trener nie wyobrażałem sobie, że może tak biegać niedzielna biegaczka. Pamiętam, jak w 2004 roku wybraliśmy się na maraton do Ostrawy. Przed biegiem poszliśmy na kolację i zaszkodziły Ci ostre przyprawy. Mówiłaś, że ostatnio masz problemy z trawieniem. Nie przypuszczaliśmy, że mogłoby to być coś groźnego, ale niestety było. Każdy z jej biegów na 48 godzin zawsze był nowym polskim rekordem. Ostatni nawet rekordem Europy i drugi w kategorii kobiet za Amerykanką. Im 48-Stunden-Lauf auf der Straße geschafft hatte, hinter einer Amerikanerin eben in der All-Time-Rangliste
Następnie, rok później, Basia chciała pobić rekord tej Amerykanki, ale nagle dostała bólów brzucha. Trafiła do szpitala i 3 dni później już było wiadomo, że to rak jelita grubego z przerzutami na węzły chłonne. Tuż zaraz po mojej maturze, którą bardzo przeżywałam, wyjechałyśmy do Hamburga, ponieważ chciałam Ci pomóc kibicować w Twoich kolejnych biegach, jak i również w pracy. Choroba była dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, że osoba, która zawsze była pełna wigoru, uśmiechu, zaczęła chorować. Zostałam wtedy sama, z Tobą, twarzą w twarz, żeśmy próbowały stanąć chorobie i dałam Ci moje słowo, że Cię nie opuszczę, że będę przy Tobie zawsze. Twoja choroba toczyła się cały czas, raz lepiej, raz gorzej. Otrzymywałem od Ciebie SMS-y, wiadomości. Słuchałem Twojego płaczu. Nie wiedziałem, co robić, jak mówić, bo nikt chyba nie wie, jak się w takiej trudnej rozmowie telefonicznej zachować. I czasami wielkie słowa, wielkie zapewnienia nie mają sensu, kiedy słyszałem Twój szloch. Pamiętasz, jak podjąłem taką akcję na maratonach polskich Uratujmy Basię Szlachetkę? Z chwilą, gdy zachorowałaś, nie miałaś ubezpieczenia w Niemczech. Musieliśmy się głęboko zastanowić, co dalej, skąd wziąć na to fundusze. I pojawił się fantastyczny pomysł tutaj ze strony Christiana Hotasa, żeby zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel. Suma pieniędzy, która została uzbierana, wystarczyła na 3 operacje. Niestety chemię trzeba było podawać, gdyż były przyrzuty. Zbudował nas fakt, że po tej operacji dość szybko wróciłaś na biegowe trasy. Znów pełno Cię było na starcie maratonów i ultramaratonów. Emocje opadały. Wydawało się, że choroba została opanowana. I w tym właśnie okresie po raz pierwszy się spotkaliśmy. Czy wiesz, że to było 18 września 2004 roku na targach maratonu warszawskiego, przy moim stoisku z książkami. Wszyscy ją pamiętamy jako kobietę uśmiechniętą, pełną życia, pełną energii, zawsze radosną, zawsze uśmiechniętą, pełną optymizmu. Mimo kiedy już była ciężko chora i zdawała sobie sprawę z tej choroby, nie opuszczał ją dobry humor, nie opuszczała ją wiara, że będzie biegać cały czas maratony. Wiem, co przeżywałaś, ponieważ sama też w tej chwili walczę z chorobą już od kilku lat. Ale nie poddawałaś się, biegałaś dalej w dalszym ciągu. Byłaś zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna, pełna optymizmu, pełna wiary. Wiele osób mówiło, dawało dobre rady, żebyś po operacji tylko odpoczywała i nie forsowała organizmu. Tobie zabronić biegania to tak jak człowiekowi zabronić oddychania. To było dla Ciebie wszystko. Nie mogłaś po prostu z tego zrezygnować. Mimo to dalej biegała. W czasie walki z rakiem, z ogromnym strachem i wieloma troskami. Podczas terapii zaliczyła jeszcze 26 maratonów oraz dłuższe biegi. Potrzebowała 1 godzinę dłużej niż zazwyczaj, przy tym kontrolując swoją krew. Każdy maraton czy dłuższy bieg był dla niej urlopem od choroby. Dniem pełnego życia, wolnym od chemioterapii. Potem mogła biegać od lipca do sierpnia 2005 roku. Ja swój maraton setny zorganizowałem w 1998 roku i na moim maratonie był Wojtek Gruszczyński. Bardzo mu się to spodobało. No i z całego serca zorganizował swój setny maraton. Też uczestniczyłaś w tym maratonie, Barbara. I pamiętam, na początku razem zaczęliśmy z Pawłem z Pruszcza. Basiu, spotkaliśmy się, kiedy miałem 19 lat.
Z każdym krokiem uczyłem się wytrwałości w dążeniu do celu. Tadeusz mi tłumaczył, że maraton to jakieś 42 000 kroków. Każdy krok jest łatwy do pokonania, ale żeby pokonać całość, trzeba dobrej strategii. Ten olbrzymi dystans najlepiej pokonuje się razem w grupie, która wzajemnie się mobilizuje do działania. Było to niesamowite, wspaniałe przeżycie, podczas którego było widać wiele razy uśmiech na Twojej twarzy. I najwspanialszy moment tego biegu, kiedy wbiegamy na metę, ja z lewej strony, z prawej strony Tadek Spychalski, a Ty po środku z uniesionymi rękoma. To był nasz ostatni maraton i nasze wspólne spotkanie. Nikt Tobie nie życzył, ale to już było przesądzone, że to są Twoje już chyba ostatnie maratony. Ja chyba wtedy, Barbara, Ciebie ostatni raz w Warszawie widziałem. Biegłaś ze mną ostatni maraton chyba w Warszawie. Już strasznie ciężko chorowałaś, ale jeszcze wytrwale biegłaś maraton. W połowie sierpnia biegłem swój 1000 maraton. Towarzyszyła mi ostatnie 2 km 195 metrów do mety. To były jej ostatnie kroki biegowe w życiu. I trzecia operacja pokazała nam, że niewiele można już w tym kierunku uczynić. Wtedy zrozumiałaś, że bieganie nie jest dla Ciebie już najważniejsze, tylko dom i rodzina. I ten ostatni czas poświęciłaś dla nas. Pamiętam jedno zdarzenie, bardzo przykre. Byłem wtedy we Wrocławiu. Była pogoda, pamiętam, zimna, dżdżysta. Zadzwoniła do mnie Basia, mówiąc: Bogdan, ja umieram. Bogdan, ja niestety już nie będę mogła biegać. Okazało się, że faktycznie kilka dni później Basia odeszła od nas na zawsze. Zawodnicy dobiegają do mety. Każdy ma jakąś swoją metę. Twój życiowy bieg trwał tylko 49 lat, choć zaczęłaś go z niedowładem nóg. Witaj, Basiu. Za chwilę dojadę do Czernicy. To już 10. raz odwiedzam Cię w przeddzień maratonu. 30 kwietnia, cmentarz w Czernicy, grono przyjaciół. Kładę medal przy Twoim portrecie na pomniku. Kiedyś zawieszałem go na Twojej szyi. Znów uśmiechasz się do nas ze zdjęcia. To tak, jakbyś mówiła: jutro dacie radę, biegnę z Wami. W maju i w sierpniu 2005 roku byłaś u mnie w Szczecinie. Chciałaś, bym podjął próbę napisania Twojej biografii. Na pamiątkę. Niestety, te 2 spotkania były zbyt krótkie, by materiał wystarczył choćby na książeczkę. W listopadzie pobiegłaś już bowiem na swój niebiański ultramaraton. Na szczęście zostanie po Tobie ten film. Basiu, będziemy Ciebie mile wspominać zawsze. Obojętnie, co by miało mnie spotkać, zawsze będę miała Ciebie jako wzór. Że można walczyć do końca, z uśmiechem na twarzy. Taką właśnie byłaś Ty. Wiem, że gdzieś tam z góry, z obłoczka, może nas słuchasz, może wysłuchujesz. Miała coś takiego w sobie, że potrafiła ująć swoją osobą, swym uśmiechem kolegów do biegania.
Przykładem tego może być właśnie 2004 rok, kiedy namówiła mnie na bieg 12-godzinny w Nowej Rudzie, gdzie do tej pory sam bym się na pewno na to nie porwał. Zawsze jak biegnę maratony czy ultramaratony, jak nie mam siły już biec dalej, to myślę o tobie, jak ty kobieta i takie zdobywałaś wyniki, to dlaczego ja nie mogę? I to mnie właśnie mobilizuje, jak myślami jestem z tobą. Każdy ma jakieś talenty. Niektórzy umieją pięknie grać na instrumentach, dla innych bieganie jest sensem życia. Ja nauczyłem się pisać wiersze. Jeden z nich stworzyłem o tobie, kiedy dowiedziałem się o twojej śmierci. Powiedziałem go zgromadzonym podczas pogrzebu. Z miłości do wysokich lotów. Bez perspektyw, bez przyszłości. Dziewczę z nogami w bezruchu, choć z zapasem zażyłości. Z nadzieją w pogodnym duchu. Pewnie takie słowa śniła. Tylko jedno mam życzenie, by zamilkła moja trwoga. Oddam wszystko za spełnienie, za śmierć na zmęczonych nogach. Widać, ktoś nad nami czuwa. Uchwyć moment, kiedy zmienia całkowicie stan skupienia. Toż to nasza Basia fruwa. Każdy bieg coś udowadnia, bo zmieszany z łzami szczęścia. Bez znaczenia chorób stadia. Każdy diabeł jest do przejścia. Nigdy nie szczędziła serca, zawsze starczą, nie na tarczy, zawsze na mecie w rumieńcach. Pamięć o tym jej wystarczy. Niestety w 2005 roku Basia odeszła od nas i w 2006 roku po raz pierwszy maraton w Wielczu Laskowicach stał się pierwszym memoriałem Basi Szlachetki. Droga mamo, po dzień dzisiejszy biegam maratony, tak jak ci dałam słowo. Ja, Basia und ich waren seit Juli 1997 zusammen. Wir lebten zusammen. Biegaliśmy razem od 1997 roku. Wprowadziłem ją do świata maratonów. Tworzyliśmy fantastyczny zespół. To były najlepsze i najbardziej intensywne lata mojego życia. Obiecałem Basi 5 dni przed śmiercią, że zawsze będę brał udział w tym maratonie. Spytałem się jej, co mam bez ciebie zrobić. Powiedziała, musisz dalej żyć, jesteś silny. I dlatego, póki będę w stanie, będę przyjeżdżał na maraton do Wielcza Laskowic. Cieszę się, że poznałem taką koleżankę jak ty, dlatego między innymi nie piję i ludzie mnie strasznie na zawodach dopingują, brawo, biją, ja tak samo odpowiadam zawsze, ręce mam uniesione w górze i to jest piękne, biegam cały czas rozebrany do połowy, zima, lato, cały rok jednakowo. I z tego jestem znany, zdjęcia mi robią, wywiady ze mną prowadzą, wiedzą o moich przejściach, a jednak to wszystko jeszcze bardziej ich mobilizuje, że można jeszcze w życiu coś z sobą zrobić, a nie być w tej depresji. A żyję dzięki bieganiu, tak jak i ty żyłaś tym bieganiem, bo to nas właśnie łączy, to jest jak uzależnienie nawet w pewnym sensie, ale dobre uzależnienie, nie takie jak alkoholizm. Czas mijał, a ja wciąż wspominałem nasze spotkanie w Bełchatowie. Byłaś tak radosna i pełna życia, nawet w obliczu śmierci. Muszę przyznać, że nie jestem w stanie policzyć, ilu osobom opowiedziałem już twoją historię. W zasadzie opowiadałem ją każdemu, kto był chętny posłuchać. Nasze spotkanie zmieniło całe moje życie. Postanowiłem napisać ci kolejny wiersz. Ile warte było serce, które każdą siłą pompowało krew rumianą, wciąż nie dając za wygraną? Chyba każdą cenę, skoro efekt jego pracy po dziś dzień warto zobaczyć. Bólu doświadczenia przykre? Wiatr wiał w oczy, teraz cichnie, ale pomnik nieścieralny. Własne nogi, choćby boso, to na wszystkie szczyty wniosą. O tych czynach pamiętamy. Z gwiezdnej poczty idzie przekaz. Nawet teraz, kiedy całość kalendarza się przewertowało, znów czytam, że się uśmiechasz. Mamo, nie ma ciebie już z nami, ale jesteś w naszej pamięci i tak już zostanie. Dobrze, że taka Basia pokazała się w naszej rodzinie maratońskiej. Jesteś z nami i ciągle do Ciebie, przynajmniej ja osobiście to ciągle do Ciebie przemawiam. Trzymaj się, Basiu, i
Modlimy się za Ciebie razem z moją żoną. I do zobaczenia. I biega z nami. W ogóle nie ma co dyskutować. Basiu, pokonałaś tak wiele ludzkich ograniczeń, że nawet nie da się tego opisać. Dlatego razem stworzyliśmy ten film. Nasz multimedialny pomnik. Mamy nadzieję, że zainspiruje on kolejnych ludzi do przekraczania swoich barier. A powiedz jeszcze, Basiu, coś o dzisiejszym dniu. Cóż, minęło 10 lat, ale wciąż myślamy sercem, jesteśmy z nią. Brakuje jej, mówiąc szczerze, bardzo. Tęsknimy, może inaczej by się potoczyły losy nas wszystkich, żeby ona żyła. Basia była moją młodszą siostrą, tak ją nazywałam. Kochałyśmy się bardzo. Jedna bez drugiej nie mogła żyć. Miała wokół siebie rodzaj aury. Wyróżniała się od wszystkich innych optymizmem życiowym i tym, że wszystko cokolwiek w życiu się jej zdarzało, wszystko sprawiało jej przyjemność, zawsze była uśmiechnięta, niczym się nie załamywała. Wierzyła, że zawsze życie w końcu ją wynagrodzi. Taką ją będę pamiętał. Zawsze potrafiła zjednać sobie ludzi, wokół siebie gromadziła naprawdę mnóstwo przyjaciół. Była osobą bardzo pogodną, bardzo kontaktową i kochała to, co robiła, czyli biegać. Tych sukcesów, które ona odniosła, to chyba nikt nie powtórzy. Mamuś, przede wszystkim chciałem Ci podziękować za to, co mam teraz. Dzięki Twoim słowom, które powiedziałaś mi praktycznie na sam koniec, wygrywa ten, kto walczy.